Cześć wszystkim, tu Aleksandra ze Slow Polish. Jestem w Polsce, a to znaczy, że znowu zabieram Was na wycieczkę. Dzisiaj jedziemy do miasta, w którym spędziłam kilka wspaniałych lat. Zapraszam do oglądania. Pogoda we wrześniu była naprawdę piękna. Przez cały nasz pobyt świeciło słońce i było ponad 20 stopni. Kiedy jestem w Polsce, zwykle mieszkam w Gdańsku. Dlatego, żeby pojechać do Gdyni, wsiadłam do pociągu miejskiego SKM. SKM, czyli szybka kolej miejska. W Trójmieście, w takim regionalnym slangu, mówimy na ten pociąg kolejka. Jadę kolejką do Gdyni. Wysiedliśmy w Orłowie. Dzielnica Orłowo znajduje się na południu Gdyni. Od zawsze było popularnym kurortem turystycznym, a kiedyś nawet uzdrowiskiem. Uzdrowisko to miejscowość, do której ludzie przyjeżdżają w celu poprawienia swojego zdrowia. W uzdrowiskach działają sanatoria. W Orłowie kiedyś było sanatorium, jednak teraz ten budynek jest ruiną. Możecie je zauważyć na filmie, tu. Od wielu lat ruiny sanatorium szpecą Orłowo. Szpecić to znaczy być powodem tego, że coś jest brzydsze. Mieć zły wpływ na estetykę czegoś. Najbardziej znane atrakcje Orłowa to molo i klif. Molo to popularne miejsce do spacerów. Obecnie ma 180 metrów długości. Jest krótsze i mniej popularne niż molo w Sopocie, ale oferuje jeszcze piękniejsze widoki, ponieważ możemy z niego podziwiać klif orłowski. Na dodatek wstęp na molo w Sopocie podczas sezonu turystycznego jest płatny, natomiast tutaj przez cały rok jest za darmo. Klif orłowski to jedna z najbardziej znanych atrakcji turystycznych nad polskim morzem. Klif ma około 40 metrów wysokości i można na niego łatwo wejść schodami. Proszę, bądźcie ostrożni i nie podchodźcie zbyt blisko krawędzi. Mieszkałam w Gdyni przez 3 lata i zawsze odwiedzam to miasto z przyjemnością. Mogę śmiało powiedzieć, że Gdynia to jedno z moich ulubionych miejsc na ziemi. Można tam spędzić czas na łonie natury, na przykład w rezerwacie przyrody Kępa Rydłowska. Można też plażować, a także poczuć wielkomiejski klimat w centrum Gdyni. Przenosimy się do Śródmieścia, czyli centrum. To właśnie tu mieszkałam. Nasza ulica. Miasto Gdynia zostało założone w 1926 roku, więc jest naprawdę młode. W kolejnych latach Gdynia rozwijała się jako ważne miasto portowe i handlowe na Wybrzeżu Bałtyckim. Gdynia jest nie tylko miastem turystycznym i portowym, ale też ważnym ośrodkiem kulturalnym. Co roku we wrześniu odbywa się tutaj festiwal polskich filmów fabularnych. Kolejne ważne wydarzenie to Open Air Festival. Na scenie tego festiwalu występowały największe międzynarodowe gwiazdy, takie jak Rihanna, Red Hot Chili Peppers czy Radiohead. W zeszłym roku w programie był koncert Dua Lipy, ale niestety musiał zostać odwołany z powodu ekstremalnych warunków pogodowych. Ciekawe miejsce w Gdyni to teatr muzyczny. Uwielbiam musicale, więc chętnie chodzę do tego teatru. Kiedy tu będziecie, koniecznie musicie pójść na spacer ulicą Świętojańską. To jest główna reprezentacyjna ulica miasta, gdzie znajduje się wiele kamienic, sklepów i innych biznesów. Ulica Świętojańska to taka polska Oxford Street. Nasz spacer po Gdyni kończymy na plaży miejskiej. Plaża miejska to miejsce dla wszystkich. W samym centrum miasta możecie plażować, pływać,
grać w siatkówkę plażową albo po prostu się zrelaksować. W pobliżu znajduje się plac zabaw, więc dzieci też mogą spędzić tam ciekawie czas. Jeśli pogoda nie jest idealna do plażowania, co często się zdarza w Polsce, polecam spacer bulwarem nadmorskim. Podsumowując, Gdynia to cudowne miejsce, prawda? I to wszystko. Mam nadzieję, że podobało Wam się w Gdyni. Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam do lajkowania i subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Ikan itu.